Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich przybyłych do nas na żywo na Akademię Górniczo-Hutniczej do auli U2 oraz wszystkich, którzy oglądają nas przez media internetowe. Trwa styczeń, a zatem zima. W zimie na naszym niebie króluje m.in. piękny gwiazdozbór Oriona, a w nim piękna niebiesko-biała gwiazda Syriusz, a w drugim jego barku, a nie w kolanie, piękna czerwona Betelgeza. Kto wie, może już eksplodowała, ale światło o tym niosące do nas informacje jeszcze nie dotarło. Dlaczego o tym wspominam? Dzisiaj, proszę Państwa, będziemy sięgać gwiazd. No może raczej nie samych gwiazd, ale tego, co zostało po cyklu ich życia w formie gwiezdnego pyłu. Będziemy sięgać po surowce zgromadzone w przestrzeni kosmicznej. Ale zanim to nastąpi, pozwólcie Państwo, że przypomnę pokrótce formułę naszego spotkania. Przez pierwsze 3 kwadranse wysłuchamy prelegenta. Jeżeli Państwu nasuną się jakiekolwiek pytania, bardzo proszę zachować je w pamięci i po wykładzie zadać je naszemu gościowi. Państwo, którzy uczestniczą online, bardzo proszę na czacie pisać od razu pytania, żeby nie umknęły, a ja, jeżeli oczywiście czasu wystarczy, zadam je prelegentowi też na zakończenie wykładu. Jeżeli tylko Państwu online, albo też Wam, uczestniczącym tutaj na żywo, materiał się spodoba, od razu można go polajkować i udostępnić znajomym. A pierwszym prelegentem będzie doktor inżynier Adam Jan Zwierzyński. Kosmiczny przedsiębiorca, wizjoner, naukowiec. Zajmujący się górnictwem kosmicznym i zieloną transformacją ze szczególnym wykorzystaniem zasobów kosmicznych. Zarejestrowany w Polsce przy Parlamencie Europejskim i w Wielkiej Brytanii, lobbysta w obszarze górnictwa kosmicznego. Nasz absolwent, również absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, a prywatnie fan m.in. muzyki elektronicznej. Szanowni Państwo, pan doktor Adam Jan Zwierzyński. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Adam Jan Zwierzyński i przybliżę Państwu, a przynajmniej spróbuję przybliżyć Państwu temat związany z górnictwem kosmicznym. Proszę Państwa, czym jest górnictwo kosmiczne? De facto nie ma dobrej definicji jeszcze, dlatego że jest to przyszłościowa dziedzina, ale dziedzina, która już zbliża się do nas dużymi krokami. Można powiedzieć, że górnictwo kosmiczne to interdyscyplinarna działalność gospodarcza polegająca na poszukiwaniu, wydobywaniu i przetwarzaniu surowców, a nawet można powiedzieć to bardziej rozszerzyć zasobów kosmicznych na Księżycu i innych ciałach niebieskich. I dyskusję o górnictwie kosmicznym należy zacząć od kwestii, co znajdziemy w kosmosie. Przede wszystkim znajdziemy przestrzeń. Jest to najmniej doceniany aspekt związany z kosmosem. Do czego taka przestrzeń mogłaby nam służyć? Nie umiemy jeszcze budować megastruktur, ale kto wie, może w przyszłości zaczniemy budować duże habitaty, w których będą mieszkali ludność. Może to być ludzie. Może to być rozwiązanie tak zwanego problemu przeludnienia ludności w przyszłości. Druga kwestia, na przykład na Księżycu występują tak zwane zimne pułapki, i są to miejsca, gdzie występują ekstremalnie niskie temperatury i co więcej, na Księżycu mamy próżnię, która jest lepsza od próżni uzyskiwanych w najlepszych laboratoriach na Ziemi. Do czego możemy takie miejsca wykorzystać? Na przykład pod lokalizację przyszłych centrów przetwarzania danych z wykorzystaniem komputerów kwantowych. No już nie będę mówił o kolonizacji Marsa. Kolejna kwestia to energia. W kosmosie możemy znaleźć energię, czy to jeżeli chodzi o możliwość budowy orbitalnych stacji energetycznych, czy też poszukiwanie surowców energetycznych, jak na przykład Hel-3, który jest uważany za przyszłość energetyki termojądrowej. Znajdziemy również, proszę Państwa, pierwiastki rzadkie, znajdziemy również metale z grupy platynowców, węgiel, znajdziemy gazy techniczne, znajdziemy również, proszę Państwa, wodę w postaci tak zwanego lodu wodnego.
Co prawda jeszcze nie wykryliśmy poza Ziemią mikroorganizmów, nie odkryliśmy życia, ale nie można wykluczyć, że także życie istnieje na innych obiektach Układu Słonecznego. My uważamy, że że życie może stanowić swego rodzaju specyficzny surowiec, dlatego że informacja biologiczna, również fragmenty takich mikroorganizmów kosmicznych mogą mieć potencjał gospodarczy. I tutaj taka ciekawostka, gdybyśmy na przykład założyli, że kontrakt na pozyskanie takich materii organicznych byłby, załóżmy, $10 milionów, a wzięli pod uwagę potencjalną masę takich bakterii, to okazuje się, że życie jest najdroższym surowcem, jaki potencjalnie możemy znać, jeżeli chodzi o cenę w przeliczeniu na kilogram tonę. Jeżeli chodzi o górnictwo kosmiczne, ja skupię się na Księżycu. Prawdą jest to, że największy potencjał surowcowy jest na asteroidach. To jest prawda. Tylko że problem z asteroidami, z większością asteroidów jest taki, że są to obiekty bardzo odległe. A co za tym idzie, perspektywa zwrotu inwestycji jest dość długa, nieakceptowalna dla potencjalnych inwestorów, większości potencjalnych inwestorów, ponieważ są też oczywiście firmy, które rozwijają górnictwo kosmiczne asteroidalne i są inwestorzy, którzy w to inwestują. Natomiast Księżyc wydaje się, że będzie pierwszym miejscem, w którym będziemy mieli górnictwo kosmiczne w najbliższych latach. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jest on blisko. Druga kwestia. Czas opóźnienia sygnału wynosi zaledwie 2,8 sekund, a więc możemy na przykład tutaj siedzieć na sali i sterować urządzeniami, które pracują na Księżycu. A więc stopień potrzebnej autonomii, robotyzacji takich urządzeń obniżamy znacznie, co przyczynia się do obniżenia poziomu komplikacji. Druga kwestia, znamy środowisko księżycowe, Księżyc jest blisko i również na Księżycu mamy grawitację. To jest bardzo ważne, gdyż to pozwala, że możemy stosować wiele rozwiązań, w górnictwie będziemy mogli stosować wiele rozwiązań znanych z Ziemi, które wymagają do tego znacznej siły grawitacji. Czego nie można powiedzieć o asteroidach, gdzie panuje warunki mikrograwitacji lub można powiedzieć prawie, że jej braku. No i co znajdziemy na przykład na Księżycu? Pierwszym takim surowcem wartościowym, który będziemy eksploatować, będzie woda. Co prawda wody mamy tutaj na Ziemi pod dostatkiem, natomiast jest raport WGM, który mówi, że rynek surowców kosmicznych, rynek wody będzie wart $15 miliardów rocznie. I tak jak powiedziałem, wodę moglibyśmy przywozić z Ziemi i produkować paliwo rakietowe w kosmosie, tylko że cena takiego paliwa wynosiłaby $10 milionów za tonę według tego raportu. Natomiast jeżeli będziemy wydobywać wodę z pokładów lodu na Księżycu, to cena spada zaledwie do $500 000 za tonę, a więc jest niższa 20-krotnie. Z czego to, proszę Państwa, wynika? To wynika z tego, że w drodze na Księżyc najwięcej energii zużywamy, aby wyrwać się z ziemskiego pola grawitacyjnego, aby dotrzeć na niską orbitę okołoziemską. Następnie nieco mniej, ale również dużą ilość energii, żeby podróżować z niskiej orbity ziemskiej na orbitę geostacjonarną. Natomiast pozostała część drogi to już jest mały wydatek energetyczny. I to jest właśnie powód, dlaczego o wiele taniej będzie przywozić wodę z Księżyca, niż ją przywozić z Ziemi. I do czego taka woda może być wykorzystana? Wiemy, że powstają obecnie megakonstelacja satelitów. Na przykład przykładem jest tutaj Starlink. Tylko że z tymi satelitami jest taki problem, że za kilka lat są oszacowania, że 20-25% satelitów będzie musiało być rocznie wymienianych tylko i wyłącznie dlatego, że skończy im się paliwo dla silników korekcyjnych.
Jeżeli my wyprodukujemy w kosmosie wodę i przewieziemy ją na niską orbitę okołoziemską, możemy wydłużyć czas życia takich satelitów. A co za tym idzie, powstaje rynek na wodę księżycową. No i kiedy my mówimy o transporcie kosmicznym, to o ekonomiczności transportu kosmicznego należy brać pod uwagę dwa czynniki. Jednym jest oczywiście odległość, ale drugim czynnikiem jest tak zwane delta V, czyli zmianę prędkości, jaką musimy nadać obiektowi, aby dotrzeć do jakiejś destynacji. I proszę Państwa, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że energia, jaką musimy zużyć, a co za tym idzie ilość paliwa, jest proporcjonalna do kwadratu delta V. I ponieważ z niskiej orbity okołoziemskiej, tak samo z geo, jest łatwiej dotrzeć, mniejsze potrzebujemy delta V, żeby dotrzeć na Księżyc i w odwrotną stronę, dlatego właśnie opłaca się przywozić wodę z Księżyca, niż ją przywozić z Ziemi, chociaż jest to surowiec powszechnie dostępny na Ziemi. Ale jeżeli mówimy o eksploatacji wody z pokładów lodu, to należy zrozumieć, że będziemy mieli z dużym wyzwaniem technologicznym. Po pierwsze, to nie jest sam lód. W tym lodzie znajdują się również skały, co pokazuje tutaj grafika z Colorado School of Mines. Ale też należy mieć świadomość, że w bardzo niskich temperaturach lód staje się ekstremalnie twardy. To może być nawet 6 skali Mosza i nawet więcej. Czyli lód staje się twardy, można powiedzieć, jak metal. Jest to też związane z tym, że w niskich temperaturach my spotykamy się z tak zwanymi egzotycznymi formami lodu, które normalnie na Ziemi nie występują, gdyż nie mamy tak niskich temperatur przy ciśnieniu atmosferycznym, jakie mamy, żeby one mogły wystąpić. No, jeżeli chodzi o produkcję paliwa, no to prawdopodobnie będziemy tutaj wykorzystywać proces elektrolizy, czyli będziemy wodę rozkładać na tlen oraz wodór. Tylko też należy sobie uświadomić fakt, że warunki grawitacji mają istotny wpływ na efektywność procesu elektrolizy, bo grawitacja wpływa na wytwarzanie bąbelków gazu. A zatem, jeżeli my prowadzimy analizy, na przykład takiego procesu jak elektroliza, należy brać pod uwagę lokalną siłę grawitacji, a nie tak, jak proces zachodzi na Ziemi. O tym zawsze należy pamiętać. Kolejnym takim surowcem interesującym na Księżycu to jest węgiel i tlen. I to jest, proszę Państwa, te surowce są istotne z punktu widzenia tankowania Starshipa. Bo jeżeli na przykład Starship wyląduje na Księżycu, to żeby wrócić, my musimy go zatankować. I żeby go zatankować, musimy wyprodukować paliwo rakietowe, w tym przypadku ciekły tlen i ciekły metan z lokalnych surowców. I jeżeli chodzi o węgiel, to według obecnego stanu wiedzy węgla nie ma zbyt dużo na Księżycu. Oczywiście ten stan wiedzy może w niedalekiej przyszłości się zmienić, natomiast obecnie wiemy, że go nie ma zbyt dużo i największe złoża, niektórzy naukowcy mówią, że pozwoliłyby na zaledwie 100 największe złoża węgla, zaledwie na około 100 tankowań Starshipa. Ale to też jest dobra wiadomość, bo to tworzy cały czas popyt na poszukiwanie i pozyskiwanie nowych złóż surowców, w tym wypadku węgla. I na tym slajdzie przedstawiłem, jaką ilość materiału trzeba byłoby przetworzyć, aby wyprodukować potrzebną ilość węgla na produkcję paliwa dla Starshipa. Przy standardowej zawartości węgla w regolicie rzędu 100 ppm, to jest cząstek na milion, i również zakładając miejsca, gdzie koncentracja węgla jest wyższa. Jeżeli chodzi o produkcję tlenu, to są dwa podejścia. Pierwsze podejście to jest podejście, jakie stosuje NASA, który chce pozyskiwać węgiel poprzez proces elektrolizy wody z pokładów lodu, które znajduje się w gruncie księżycowym.
Drugie podejście to jest podejście rozwijane przez Europejską Agencję Kosmiczną. To jest odzyskiwanie tlenu ze związków, które znajdują się w regolicie. Ale to podejście jest opłacalne energetycznie tylko i wyłącznie, kiedy zawartość lodu w regolicie jest poniżej 2,5%. Jeżeli zawartość lodu jest wyższa niż 2,5%, o wiele bardziej opłaca się pozyskiwać tlen energetycznie, pozyskiwać tlen z lodu. Następnie chciałbym powiedzieć coś na temat Księżyca i metali. Na tym slajdzie widzą Państwo wielkość różnych branż wydobywczych i jak łatwo można zauważyć, króluje wydobycie ropy naftowej. Dopiero daleko później mamy wydobycie rud żelaza na poziomie 283 miliardy dolarów i kolejnych surowców. Jednak zapotrzebowanie na metale jest cały czas duże i na przykład są oszacowania, że w związku z rozwojem elektromobilności wodorowej około 2030 roku ziemskie złoża platyny mogą nie zaspokoić zapotrzebowania na ten surowiec z uwagi na rozwój elektromobilności wodorowej. I tutaj duży jest potencjał, jeżeli chodzi o pozyskiwanie platyny w kosmosie. I warto wiedzieć, jeżeli mówimy o metalach z grupy platynowców, że średnio dobra kopalnia na Ziemi ma koncentrację platynowców, czyli metali z grupy platynowców, rzędu 2 do 6 ppm, to jest cząstek na milion. Podczas gdy na średniej klasy asteroidzie klasy M o wielkości o średnicy 1 km ta koncentracja może wynosić nawet 99,5 ppm. I dobrą wiadomość jest taką, że nie trzeba lecieć na asteroidy, żeby pozyskiwać metale. Dlaczego? Dlatego, że asteroidy także upadają na powierzchnię Księżyca. Oczywiście nie w każdym kraterze znajdziemy metale, bo nie wszystkie asteroidy są asteroidami bogatymi w metale. Oto jest oczywistość. Natomiast jest to też dobra wiadomość z tego powodu, że należy sobie zdawać świadomość, że głębia operacyjna Księżyca jest ogromna. Księżyc ma powierzchnię większą od powierzchni kontynentu afrykańskiego i ograniczenie ilości miejsc to jest bardzo dobra wiadomość. Dlaczego? Bo na tym slajdzie widzą Państwo na tym slajdzie widzą Państwo dwa łaziki. Oczywiście to są łaziki marsjańskie. Tylko zwróćcie uwagę, że te łaziki są bardzo powolne. One nie nadają się do przemysłowej eksploracji Księżyca. Jeżeli byśmy wykonywali eksplorację tak wolnymi łazikami, ona by może i stulecia trwała, o ile nie dłużej. Więc co musimy zrobić? Musimy wstępnie rozpoznać miejsca, gdzie chcemy wysyłać łaziki po to, żeby one potwierdziły nam te surowce. Czyli musi być w pierwszym etapie rozpoznanie satelitarne, a dopiero łaziki służą do potwierdzenia in situ, czy mamy złoża i jaki jest rzeczywisty potencjał złóż. No i tutaj również jest informacja, że na Księżycu mamy ponad 2 miliony kraterów, 1,3 miliona ma średnicę 1 km, około 83 tysiące ma średnicę 5 km i ponad 6900 kraterów ma średnicę 20 km. Następnie chciałem powiedzieć o surowcu, jakim jest helczyk, który chyba najbardziej rozbudza wyobraźnię tutaj naukowców. Tylko że należy mieć świadomość, że średnia koncentracja helu w regolicie to jest 20 ppb. Już nie ppm, czyli cząstek na milion, lecz cząstek na miliard. Co to oznacza? Oznacza to, że aby pozyskać 1 gram izotopu helu 3, musielibyśmy przetworzyć około 150 ton regolitu. Jest to jak najbardziej fizycznie możliwe, natomiast mało opłacalne ekonomicznie.
Oczywiście dobra wiadomość jest taka, że są miejsca, gdzie koncentracja helu w regolicie jest wyższa. Na przykład wiemy, że są nawet miejsca, co widać na tej mapie, o koncentracji helu nawet powyżej 80 ppb, czyli cząstek na miliard. Natomiast jest też taki surowiec, minerał jak ilmenit, który wiemy, że on może nawet 100 razy silniej wiązać hel niż zwykły regolit. A więc prawdopodobnie występują miejsca na Księżycu o dużo, dużo wyższej koncentracji helu 3. W ogóle hel 3 jest surowcem uważany za surowiec odnawialny, bo on jest cały czas nanoszony na powierzchnię Księżyca. Ponieważ Księżyc nie ma pola magnetycznego, ma tylko szczątkowe pole magnetyczne, ale nie ma magnetosfery, nie ma atmosfery, cząstki wiatru słonecznego docierają do powierzchni gruntu i tam mogą być akumulowane. I w ten sposób powstają złoża helu. I tutaj też jest bardzo ważna informacja. Dawniej naukowcy uważali, że na Księżycu zaledwie 1 miliard lat nie ma pola magnetycznego. Nowsze badania sugerują, że Księżyc mógł stracić swoje pole magnetyczne dużo wcześniej, a to jest istotne, jeżeli chodzi o szacowanie złóż helu i helu 3 na Księżycu. No i w wietrze słonecznym też warto wiedzieć, że standardowy stosunek izotopu helu 3 do izotopu helu 4 wynosi jak 1 do 10 tysięcy. To jest cecha naszego układu słonecznego. W innych układach inne gwiazdy mają trochę inny stosunek izotopowy. No i jeżeli chodzi o eksploatację helu, taką bardzo dobrą wiadomością są wyniki opublikowane przez chińskich naukowców, którzy stwierdzili, że w ilmenicie tworzy się bardzo cienka warstwa ze szklona, w której występują bąbelki zawierające hel. I te bąbelki mają ciśnienie od 1 do 39 gigapaskali, ciśnienie gazu wewnątrz nich. No i szacują tutaj naukowcy, że może być nawet 64,5 razy 10 do 10 kg helu w takich bąbelkach. I to jest, proszę Państwa, bardzo dobra wiadomość, bo nie trzeba będzie ogrzewać ilmenit, aby odzyskać hel. Wystarczą tutaj metody mechaniczne. Ale no dobrze, ale po co nam w ogóle hel 3? Dlaczego mówi się, że hel 3 to jest taka przyszłość wspaniała energetyki termojądrowej? Proszę Państwa, to wynika z tego, że jeżeli chodzi o paliwa pierwszej i drugiej generacji, które w pierwszej kolejności będą wykorzystane w energetyce termojądrowej z uwagi na niską temperaturę zapłonu i możliwość łatwiejszej opanowania tej technologii, to są reakcje neutroniczne, czyli reakcje, które produkują neutrony. A neutrony stanowią bardzo duży problem, ponieważ powodują niszczenie materiałów. I już w klasycznej energetyce jądrowej strumień neutronów powoduje degenerację materiału, niszczenie, zmianę jego właściwości. A w przypadku syntezy termojądrowej ten strumień neutronów naukowcy uważają, że będzie o kilka rzędów nawet wyższy. I co to oznacza? Oznacza to, że osłony takich reaktorów termojądrowych będą musiały być prawdopodobnie remontowane co kilka lat, co podraża koszty eksploatacji. No ale będą też paliwa trzeciej generacji, które będą bazować na reakcjach aneutronicznych i jeden z takich rodzajów paliw są paliwa, które będą wykorzystywać hel 3. Tak jak powiedziałem, nie będzie już tutaj tego problemu z neutronami, a co więcej, produkcja protonów pozwoli na bezpośrednie odzyskiwanie energii. Bez tutaj układów obiegu, na przykład czynnika termodynamicznego. I proszę Państwa,
dzięki helowi 3 będziemy mogli prawdopodobnie zbudować mniejsze, tańsze, bardziej kompaktowe reaktory termojądrowe. Dlatego ten HEL 3 jest tak istotny. Ale również HEL 3 prawdopodobnie będzie również służył jako starter dla reakcji termojądrowych, dla paliw pierwszej i drugiej generacji, ponieważ na przykład dodanie 1% HEL 3 do paliwa deuter plus deuter podnosi 10-krotnie energię jonów. Oczywiście HEL 3 już dzisiaj ma także inne zastosowania. Jest wykorzystywany w obrazowaniu medycznym, jest wykorzystywany również do produkcji detektorów wykrywających na przejściach granicznych transport substancji, raczej przemysł substancji radioaktywnych. Dlatego jest uważany też za surowiec strategiczny. I również HEL 3 jest wykorzystywany w kriogenice i uważa się, że będzie istotny, jeżeli chodzi o rozwój komputerów kwantowych, właśnie ze względu na zastosowania w kriogenice. No i oczywiście, proszę Państwa, mogą Państwo powiedzieć, że synteza termojądrowa, znaczy fuzja termojądrowa to jest melodia dalekiej przyszłości. Nie do końca się z tym zgadzam, dlatego że w ostatnich latach dokonał się gigantyczny postęp, jeżeli chodzi o inżynierię materiałową oraz również magnesy nadprzewodzące, który wygenerował postęp w obszarze fuzji termojądrowej. Mamy ponad 34 startupy na świecie, które pracują nad syntezą termojądrową. Mamy również duże koncerny, które inwestują znaczne środki w rozwój tej technologii. I proszę Państwa, jeżeli ktoś interesuje się obrotem gospodarczym, interesuje się biznesem, to wie, że tak duże koncerny, zwłaszcza jeżeli to są koncerny notowane na giełdzie, one nie podejmują decyzji spontanicznie. Duże inwestycje są poprzedzone audytem, tak zwanym due diligence, w którym najczęściej te firmy zatrudniają najlepszych specjalistów. Jeżeli te firmy zainwestowały w różne startupy, to musiały mieć silne podstawy, aby to zrobić. No i przykładem takich startupów jest General Fusion. Jest to startup, w którego pieniądze zainwestował Jeff Bezos i podpisał umowę z rządem Wielkiej Brytanii, na mocy której do 2025 roku ma powstać pierwszy prototypowy, ale przemysłowy reaktor termojądrowy. Mamy również firmę Helion Energy, mamy również firmę Marvel Fusion. Oni również chcą wykorzystywać paliwo bazujące na reakcji aneutronicznej, aczkolwiek w tym przypadku stosują inne podejście, bo chcą wykorzystywać boron 11. Więc tu już, że tak powiem, zupełnie inne paliwo. Jeżeli chodzi o Księżyc, nie można zapomnieć o temacie tak zwanych zimnych pułapek. Ponieważ na Księżycu nie ma atmosfery, powoduje to bardzo duże konsekwencje termiczne. Na przykład cienie na Księżycu są bardzo ostre i, proszę Państwa, nie ma wyrównywania temperatur. Czyli na przykład możemy mieć obszar nasłoneczniony i niedaleko możemy mieć obszar zacieniony, pomiędzy którymi jest bardzo duża różnica temperatur. Co więcej, proszę Państwa, w obszarach wiecznie zacienionych, przez to, że nie mamy atmosfery, temperatura spada do skrajnie niskich temperatur, nawet do minus 170 stopni Celsjusza. Ale nie jest to jeszcze, proszę Państwa, ekstremum. Są obszary, które tak zwane podwójnie zacienione, gdzie temperatura może spadać nawet do minus 250 stopni Celsjusza. I to jest, proszę Państwa, gigantyczne wyzwanie technologiczne, jeżeli chodzi o sprzęt, aby przetrwał i mógł pracować w takich warunkach, zwłaszcza systemy bateryjne. No ale, proszę Państwa, dlaczego te mikropułapki są tak istotne? Na przykład naukowców zainteresowało, dlaczego w kraterze Cebeus utworzyły się złoża złota. I oni zaproponowali naukowcom pewien mechanizm, formowania złóż, który de facto na Ziemi nie występuje. Natomiast na Księżycu tak, ponieważ na Księżycu nie mamy magnetosfery, nie mamy atmosfery,
Naładowane cząstki wiatru słonecznego swobodnie docierają do powierzchni Księżyca i elektryzują grunt. To powoduje, że cząstki na przykład drobin metalu mogą naelektrozywać się i lewitować nawet do wysokości kilku metrów nad powierzchnią gruntu i być przesuwane na przykład przez padające cząstki wiatru słonecznego w inne miejsca. No i gdzie one opadną? One opadną tam, gdzie nie mamy naelektryzowanego gruntu. A to akurat często zdarza się właśnie w obszarach zacienionych. No i również niska temperatura sprzyja również dodatkowo, żeby w tych miejscach akumulowały się złoża. Dlatego w zimnych pułapkach, czyli obszarach, w których mamy niską temperaturę, możemy spodziewać się różnego rodzaju surowców, już nie wspominając o tym, że w takich warunkach może przetrwać lód wodny. On nie może przetrwać w obszarze nasłonecznionym. No ale nawet jeżeli byśmy mówili o kraterze Cebeus jako przykładzie takiej pułapki, to należy mieć świadomość, że powierzchnia tego krateru jest ponad 7800 km², a więc jest 24 razy większa od miasta New York i 6 razy większa 24 razy większa niż obszar miasta Krakowa i 6 razy większa niż miasta Nowy Jork. Sam obszar zacieniony to jest 315 km². Bez dobrego rozpoznania geologicznego jest mało prawdopodobne, abyśmy mogli efektywnie poszukiwać z wykorzystaniem łazików surowców mineralnych. Dlaczego? Dlatego, tak jak powiedziałem, przetrwanie w niskich temperaturach takiego sprzętu jest bardzo, bardzo trudne. Jeżeli chodzi o Księżyc, to warto wspomnieć też o możliwości występowania klatratów helu, metanu i CO2. Proszę Państwa, na razie nie udało się odkryć bezpośrednio na Księżycu występowania hydratów metanu i hydratów dwutlenku węgla, ale naukowcy potwierdzili w warunkach laboratoryjnych, że mogą one występować w przestrzeni międzygwiazdowej przy ekstremalnie niskich temperaturach i niskich ciśnieniach. A więc istnieje realne prawdopodobieństwo, że pewnego dnia odnajdziemy je także w zimnych mikropułapkach. Część naukowców też przewiduje, że mogą istnieć klatraty, czyli hydraty helu. Jakie Księżyc stawia przed nami wyzwania technologiczne? Proszę Państwa, lądowanie człowieka na Księżycu pod koniec lat 60. i na początku lat 70. było niewątpliwie wielkim osiągnięciem ludzkości. Ale powiedzmy sobie szczerze, de facto zostało wybrane miejsce, które było łatwe do lądowania, więc obszar wokół równika, płaski i dobrze oświetlony. Nigdy nie lądowaliśmy w obszarze, przynajmniej po prostu mówimy o załogowych misjach, gdzie była noc księżycowa. Obecnie w ciągu 10 lat planuje się ponad 250 naukowych i komercyjnych misji kosmicznych i większość z nich ma cel obszary okołobiegunowe. I jakie to rodzi wyzwania technologiczne? Po pierwsze, jak widzą Państwo na przykładzie tych dwóch kraterów, różnice wzniesień mogą być nawet wyższe niż najwyższe szczyty Himalajów. I pojawia się pytanie, jak wyjechać z takiego krateru, aby nie wydrenować całkowicie baterii. Kolejna kwestia to jest niestabilność zboczy oraz fakt, że na Księżycu też występuje aktywność sejsmiczna. Co więcej, z uwagi na ukształtowanie terenu mamy bardzo złożony ruch cieni. I pojawia się pytanie, jakie są bezpieczne szlaki komunikacyjne i w jakim czasie
są dostępne z uwagi na ruch cienia, ale także i na noc księżycową. No i musimy również wybrać bezpieczne miejsce do lądowania. I to są, proszę Państwa, duże wyzwania technologiczne. Na tym slajdzie widzą Państwo delta V dla różnych lokalizacji Księżyca. Proszę zwrócić uwagę, że bliżej biegunów to delta V jest wyższe niż na równiku. A to oznacza, że ilość potrzebnego paliwa do wylądowania w obszarach okołobiegunowych będzie większa niż w przypadku równika. Jakie górnictwo kosmiczne może dać nam korzyści społeczne? Tak już zbliżając się na podsumowanie dyskusji o górnictwie kosmicznym. Proszę Państwa, firmy, które zainwestują w górnictwo kosmiczne, one będą musiały też część swoich pieniędzy zainwestować w gospodarkę. To nie jest tak, że te firmy będą działały w próżni. One działają w pewnym ekosystemie. I zwróćcie uwagę Państwo na Norwegię sprzed epoki gazu i Norwegię, która dzięki wydobyciu węglowodorów z dna Morza Północnego stała się bardzo zamożnym krajem. I górnictwo kosmiczne to lepsza edukacja, to wyższe zarobki, to lepsze drogi, no i generalnie dużo ciekawsze życie, no i również także i lepsza opieka medyczna. I proszę Państwa, w 2019 roku ja zrobiłem takie oszacowanie, to są dane z 2019 roku. Jeżeli według niektórych oszacowań 16 biliardów dolarów są warte surowce na Księżycu, załóżmy, że opanujemy tylko 5% tego rynku. Nie 100%, bo nie jesteśmy dużą potęgą jak Chiny, jak Stany Zjednoczone, Indie, ale załóżmy tylko, że jesteśmy jednym z ważniejszych graczy. Co jest realne? 5%. To proszę zobaczyć, na ile lat moglibyśmy pokryć różne wydatki naszego państwa polskiego, jak po prostu ZUS, jak po prostu roczne PKB Polski. I teraz proszę sobie wyobrazić, jak mogłyby teoretycznie wzrosnąć emerytury Polaków dzięki właśnie inwestycji w górnictwo kosmiczne. Proszę Państwa, jeżeli ktoś by chciał wiedzieć więcej, zapraszam do odwiedzenia strony naszej firmy Solar System Resource Corporation. Również zapraszam także do przeczytania naszego artykułu dotyczącego zimnych mikropułapek i ich perspektywy biznesowej i technologicznej. Chciałbym również też wspomnieć, że na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu prowadzona jest obecnie rekrutacja na nową specjalizację kosmiczne górnictwo otworowe Space Drilling. Mamy również na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu koło naukowe zajmujące się górnictwem kosmicznym o nazwie Cosmodrill. Dziękuję za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, postaram się odpowiedzieć. Bardzo dziękuję we własnym i Państwa tutaj obecnych na żywo, jak i, jak rozumiem, przed chociażby ekranem smartfonu czy komputera w domowych pieleszach. I tak jak Pan powiedział, zapraszamy do zadawania pytań. Jeżeli ktokolwiek chce jakieś wysłowić, bardzo proszę podnieść wyraźnie rękę, a dostarczymy mikrofon. I oto już jest pierwsze pytanie. Na czacie też co nieco padło, więc wszystko w swojej kolejności. Dobry. Ja chciałbym zapytać o problem transportu, czyli tak naprawdę problem grawitacji i kosztów, jakie on generuje. No bo w tej chwili wyniesienie rakiety to jest kwestia takich kosztów, że sprowadzanie większości tych surowców byłaby nieopłacalna. I w związku z tym mam pytanie, czy bardziej prawdopodobne jest, że w takiej przewidywalnej perspektywie opanujemy po prostu dużo tańsze wynoszenie, a także później sprowadzanie tych produktów na Ziemię, czy też może okaże się, że bardziej opłacalne okaże się jednorazowe wyniesienie jakiejś ilości materiałów na Księżyc, żeby tam zbudować fabryki i zamiast surowców jakieś już po prostu, no, oczywiście to nie do wszystkich surowców miałoby zastosowanie, ale że na przykład pewne rzeczy bardziej będzie się opłacało złożyć na Księżycu i dopiero z Księżyca złożone wysłać na Ziemię. Bardzo dobre pytanie. To znaczy powiem tak. Jeżeli mówimy o realność górnictwa kosmicznego,
to ja bardzo często spotykałem się z takim stwierdzeniem, może za 50, może za 100 lat. Oczywiście takich sceptyków już coraz mniej spotykam, ale też się dalej zdarzają. Natomiast należy mieć świadomość, że w ostatnim czasie, w ostatnich latach dokonaliśmy niesamowitego postępu, jeżeli chodzi o obniżenie kosztów wynoszenia ładunków w kosmos. Ale mówimy tutaj o wynoszeniu na niską orbitę okołoziemską. Na przykład w porównaniu do roku 1981 cena wynoszenia ładunków w kosmos spadła ponad 80-krotnie. Wyobraźcie sobie, że macie jakiś wymarzony samochód, żeby to do was dotarło. Na przykład nie wiem, co to miałoby być, czy Mercedes CLS, czy jakieś Ferrari i pomyślcie sobie, że dzielicie ten koszt przez 80. No, świat byłby wspaniały. I do takiej rewolucji właśnie doszło w branży kosmicznej. No niestety w branży motoryzacyjnej takiej rewolucji nie ma. Jeżeli ktoś, że tak powiem, może mi zaoferować Mercedesa CLS dzielone w cenie dzielone przez 80, to mówię, chętnie przyjmę. Natomiast oczywiście to jest żart. Natomiast chcę, że tu uświadomić, jak gigantyczny skok dokonał się. Natomiast faktem jest, że tego, czego nam brakuje, to brakuje nam taniego transportu na Księżyc. On oczywiście będzie, bo ten Starship się pojawi, a także również inne firmy pracują nad konkurencyjnymi rozwiązaniami, ale de facto póki co mamy różnego rodzaju zapowiedzi Elona Muska, ile konkretnie ma kosztować start rakiety Starship, ale nie wiemy, ile dokładnie to będzie kosztowało, jeżeli chodzi o wyniesienie ładunku na Księżyc. I nie mówimy tutaj o wynoszeniu dla NASA, bo tutaj to będą ekstremalnie drogie koszty, ale to jest związane z tym, że NASA ma dużo wyższe oczekiwania, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i inne kwestie. Pewnym szacunkiem może być to, że jest już pierwsza firma, która podpisała ze firmą SpaceX kontrakt na wyniesienie ładunku na powierzchnię Księżyca za pomocą Starshipa i de facto tak naprawdę nie wiemy, ile konkretnie jest ten koszt wynoszenia. Możemy na podstawie wartości kontraktów, jaka ta firma podpisała, ale także z innymi firmami, powiedzieć, że prawdopodobnie to jest $100,000 za kilogram. Oczywiście te koszty będą też spadać. I jedyną rzeczą, co dzisiaj nas powstrzymuje, bo są na świecie startupy, które pracują nad różnymi technologiami, ale jedyną rzeczą, którą nas powstrzymuje, żebyście Państwo zobaczyli wysyp firm zajmujących się górnictwem kosmicznym, eksploatacji surowców z Księżyca, to jest właśnie kwestia tego, że nie mamy taniego transportu na Księżyc. Bo pamiętajcie Państwo, że wyniesienie ładunku na niską orbitę okołoziemską za pomocą Starshipa będzie rzeczywiście tanie, ale żeby Starship z LEO, czyli niskiej orbity okołoziemskiej, kontynuował swój lot, musi być na tej orbicie zatankowany. A to przewiduje się, że to będzie 12 lotów Starshipa, które będą wynosić paliwo dla Starshipa. No to więc automatycznie to podraża koszty. I w odpowiedzi na Pana pytanie, co się będzie opłacało, czy przywozić surowce, ja uważam, że to będzie opłacalne, ale nie każdy surowiec będzie się opłacał. Na przykład mamy metale ziem rzadkich, których zaczyna nam ekstremalnie brakować. Potrzebujemy tych surowców. Ale z drugiej strony cena tych surowców jest na tyle niska, że jeżeli na przykład mielibyśmy misję, która by kosztowała $100 milionów, no to niekoniecznie by się po prostu to zwróciło. Są po prostu pewne surowce, które by się opłacało przywozić, jak złoto, srebro, jak helczy, ale także i takie surowce, które przy obecnych cenach nie będzie się opłacało, chyba że ceny spadną. I było jeszcze również pytanie, co się będzie opłacało, czy będzie się opłacało bardziej przywieźć gotowy produkt z Księżyca. Ja uważam, że oczywiście już taki wysoko przetworzony produkt zawsze będzie miał dużo wyższą cenę. Bo pamiętajcie Państwo, że jeżeli na przykład rozpocznie się górnictwo kosmiczne i będziemy mieli zalew tych surowców, to automatycznie cena surowca też będzie musiała spaść.
co będzie niekorzystne. Ale jeżeli na przykład firmy opanują technologię produkcji produktów high-tech, to mogą utrzymać marżę. Bo na przykład w warunkach kosmicznych można produkować ultraczyste materiały o własnościach, które są nieosiągalne tutaj na Ziemi. I tak uważam, że bardziej będzie opłacalne wyprodukowanie już takich gotowych produktów na Księżycu, czy nawet również i na Marsie. Bardzo dziękuję. Jeszcze czas na jedno pytanie. Czy będzie z sali? Nie widzę chętnych, a zatem wybiorę jedno spośród zadanych online. Czy HEL-3 mógłby być wykorzystywany do napędów jądrowych w statkach kosmicznych w celu uzyskania wysokich prędkości do podróży międzygwiezdnych? Tak, oczywiście i powiem więcej, nawet już nad tym się pracuje. NASA pracuje nad napędami jądrowymi, zarówno i klasycznymi, jak i również napędami, które mają wykorzystywać jako paliwo HEL-3, ale jest nawet znam jeden startup, który również też pracuje nad takimi napędami, ale są one na bardzo wczesnym etapie rozwoju. I to rzeczywiście będzie game changer, bo tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o eksploatację asteroid, to jest to zbyt długa perspektywa czasowa dla potencjalnego inwestora, bo nie można założyć, że pierwsza misja się powiedzie. My będziemy musieli czekać w przypadku na przykład asteroid kilka lat, aż statek eksploatacyjny doleci do takiej asteroidy, odległej asteroidy. Będziemy mieli feedback, że misja się powiodła albo się nie powiodła. Jeżeli się nie powiodła, no to musimy wprowadzać kolejne poprawki, ale tych iteracji może być kilka. A co za tym idzie, wydłuża to perspektywę czasową. I mając takie napędy, moglibyśmy eksploatować surowce z bardziej odległych destynacji. Oczywiście, jeżeli mówimy o asteroidy, to też należy pamiętać, że są obiekty tak zwane NEO, Near Earth Object, czyli obiekty blisko Ziemi, które rzeczywiście tutaj powinny być bardziej dostępne, przynajmniej jeżeli chodzi o skalę czasową. Bardzo dziękuję w imieniu uczestniczki, która zadała to pytanie. Podziękujmy raz jeszcze panu Adamowi za prelekcję. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, utrzymujemy się w kosmicznych tematach. Pozwólcie, że raz jeszcze przypomnę formułę spotkania. Najpierw prelegent wygłosi swój mini wykład. Państwo wtedy gromadzicie pytania w swojej głowie, aby zadać je po zakończeniu prelekcji. Skoro mówimy o wydobywaniu surowców kosmicznych, nie sposób też dopuścić możliwości, też konieczności prawnego ich regulowania. Posłuchamy, jak status prawny surowca kosmicznego będzie wpływał na działania związane z jego sprowadzaniem i wprowadzaniem do obrotu gospodarczego tutaj na Ziemi, a także z wykorzystaniem go przy działaniach w samej przestrzeni kosmicznej. Pan magister Kamil Muzyka będzie kolejnym naszym prelegentem, a jest on współprowadzącym blog, czy też portal Prawo i Kosmos Prawo Kosmiczne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego oraz Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. Związany z tematem górnictwa i produkcji kosmicznej, jest autorem publikacji naukowych oraz popularno-naukowych w tym temacie. Pan Kamil Muzyka. Witam Państwa. Teraz zajmiemy się właśnie tematem tego, jak wygląda prawny aspekt surowca kosmicznego, nie dla samego górnictwa kosmicznego, ale tego surowca, o którym mówimy. Po pierwsze, surowiec kosmiczny, jeżeli na to patrzymy, to bardzo często w dyskusji prawnej, odrębnie od dyskusji technicznej, mylimy, a raczej mówimy o surowcu kosmicznym na dokładniej 3 rzeczy. Po pierwsze, surowiec kosmiczny, czyli ten, który znajduje się w ciele niebieskim, ten, który nie podlega wyłączności, ten, który jest częścią ciała niebieskiego, czyli to, o co jest bardzo duża część debaty, czy geopolitycznej, czy w prawie międzynarodowym kosmicznym. Z kolei też mamy surowiec pozyskany. Surowiec pozyskany to jest ten taki analogiczny do kopaliny oddzielonej od złoża za pomocą robót górniczych. To znaczy, jeżeli mamy ten surowiec pozyskany,
To jest ten, o którym najczęściej mówią, już nie mówię o startupach, ale mówią o nim te podmioty, które mówią albo o importowaniu surowca kosmicznego, albo mówią wprost o wykorzystaniu surowca kosmicznego. I mamy też właśnie ten przetworzony surowiec, który będzie stanowił paliwo, przykładowo woda, towar, elementy zaopatrzenia, czyli na przykład tlen, struktury, może być to produkt też, który będziemy sprowadzać na Ziemię, lub może wchodzić w skład obiektu kosmicznego jako jego element jego rozszerzenia, lub też element nowego obiektu kosmicznego, który jest stworzony od podstaw. Dlatego to jest właśnie ten problem, który będziemy zauważać tutaj na temat tego i dlaczego prawo kosmiczne źle rozumie, a raczej teoria prawa kosmicznego dosyć często źle rozumie, o co chodzi w górnictwie kosmicznym i patrzy głównie na ten aspekt surowca kosmicznego, pomija jednak już ten i ten. Dlaczego? No właśnie. Po pierwsze, musimy pamiętać to, że prawo, mimo że ludzie o wiedzy inżynierskiej, górniczej, astronautycznej często biorą udział w komisjach, które tworzą politykę, prawo kosmiczne, tworzą standardy, tak naprawdę dosyć często zapominamy o tym, że to prawnicy nierzadko tworzą to, jak ostatecznie wygląda charakter prawa kosmicznego. No i kwestia jest taka. W przypadku surowca kosmicznego mamy zupełnie odmienne definicje techniczne od definicji prawnych. Definicje techniczne, powiedzmy sobie szczerze, zależą od tego, jaki jest plan na wykorzystanie surowca kosmicznego. Jeżeli to jest typowe górnictwo kosmiczne, no to będą to najczęściej metale, minerały, mineraloidy, to będą platynowce, to będą pierwiastki ziem rzadkich, to będzie Hel-3, cokolwiek. Jeżeli mówimy o ISRU i wykorzystaniu surowców in situ, to nawet byle regolit jest surowcem kosmicznym, ponieważ my będziemy z tych krzemianów cokolwiek robić. My będziemy żelazo, nikiel odzyskiwać, ponieważ my będziemy budować, naprawiać, konserwować, rozszerzać, cokolwiek robić z tym. I to będą zupełnie inne kategorie surowców od strony technicznej, fizycznej, niż to, jak się patrzy na hurtowe sprowadzanie surowców na rynek ziemski. Już zupełnie inna też kwestia jest taka, że bardzo często, no powiedzmy tak, jest to uproszczona definicja, często ona nie jest ekskluzywna. Trzeba o tym pamiętać, że w obecnych regulacjach prawa kosmicznego, przynajmniej tych krajowych, nie widzimy Helu-3. Powody są dwa. Pierwszy jest taki, że ta technologia jest jeszcze odległa i po prostu nie chcą nad wyrost, powiedzmy, regulować tego. Z drugiej strony jeszcze jest kwestia taka, że Hel-3 jest izotopem, a jeżeli izotop nadaje się do na przykład tworzenia paliwa atomowego, nadaje się także do tworzenia broni. I w tym momencie wchodzimy już w regulacje takie, których część astrogórników w ogóle nie chce widzieć na oczy, czyli regulacje związane z atomistyką i z rozprowadzaniem materiałów rozszczepialnych lub materiałów fuzyjnych. Tu trzeba też pamiętać taką rzecz. Niby to ma być surowiec nieożywiony, tylko że są dwa rodzaje nieożywienia w rozumieniu krajowego prawa kosmicznego. Po pierwsze mamy amerykańskie abiotic i mamy emirackie, to znaczy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich traktują to jako non-living. Różnica jest stricte astrobiologiczna, to znaczy jest to różnica między tym surowcem, który nie może pochodzić z procesów życiowych, to znaczy nie jest efektem działalności życia, nie jest na przykład skamieliną, nie jest elementem osadu, który powstał z dekompozycji organizmów żywych, nie jest to element na przykład, nie wiem, wydalanych gazów. Natomiast w przypadku non-living
to już jest tylko surowiec, który nie jest ożywiony. To znaczy, jeżeli znajdziemy bakterie, bakterie nie mogą być traktowane jako surowiec, przynajmniej na podstawie pozwolenia górniczego lub prawa górnictwa kosmicznego. To nie znaczy, że nie mogą być przywłaszczane, ani nie mogą być opatentowane, ale o tym to możemy sobie kiedy indziej powiedzieć. Też jeszcze musimy pamiętać, że jeżeli kraj nie tworzy definicji prawnych, to nie znaczy, że nie ma definicji w standardach na przykład lub w innych dokumentach, tak jak na przykład robi to Luksemburg. Jest oczywiście też koncepcja zasobu telekomunikacyjnego czy zasobu orbitalnego, który często pojawia się w pracach międzynarodowego prawa o międzynarodowym prawie kosmicznym. I to jest kwestia telekomunikacyjna, ponieważ orbity są tak zwanym zasobem kosmicznym i też często się używa określenia orbital resource albo space resource. Dlatego ja specjalnie używam określenia surowiec, ponieważ określenie resource oznacza też zasób i to na przykład zasób odnawialny lub jakąś właściwość fizyczną. W pracach amerykańskich czasami znajdujemy, szczególnie rozważając ISRU, że tym surowcem, a dokładnie tym zasobem, to już są nie tylko metale, to nie jest woda, to nie jest regolit, to nie jest nawet plazma znajdująca się na Księżycu. To jest także mikrograwitacja, to są gradienty temperatur, to są różne zjawiska, które można wykorzystać do potrzeb, czy to przemysłowych, badawczych, czy rozwoju i przetrwania placówki. I oczywiście też swego czasu w latach 80. proponowane było, żeby przemysłowo pozyskiwana energia słoneczna była traktowana jako surowiec kosmiczny. Na szczęście tak do tego nie doszło, ale to jest już historia. Więc zacznijmy od tego, co nam w ogóle mówi prawo kosmiczne w tym temacie. Głównym aktem prawnym prawa kosmicznego to jest Traktat o przestrzeni kosmicznej z 1967 roku. I on nam praktycznie nic nie mówi o górnictwie kosmicznym. Mówi nam o zupełnie innych rzeczach. Po pierwsze, tworzy tak zwany zakaz zawłaszczania przestrzeni kosmicznej, ciał niebieskich, ich obszarów. I to jest dosyć ważne, ponieważ to jest drogą albo fizycznej obecności, tak zwanej okupacji, ewentualnie roszczeniem suwerenności, czyli żadne wbicie flagi, żadne zadeklarowanie, że to jest moja asteroida, nawet jeżeli tam nie wylądowałem. I oczywiście też żadnych innych działań, to znaczy ilu byśmy turystów, astronautów, czy ile robotów byśmy umieścili na Księżycu, fragment Księżyca nie będzie należał do nas. Ile byśmy prowadzili tam działań laboratoryjnych, Księżyc nie należy do nas. Jeżeli byśmy postawili teleskop na ciemnej stronie Księżyca, nie należy on do nas. Jeżeli będziemy wydobywać surowce kosmiczne, ten obszar Księżyca nadal nie należy do nas. To jest coś, co bardzo warto pamiętać, bo będziemy do tego wracać. Kolejna sprawa to jest to, że jeżeli kiedykolwiek ktoś Państwu powiedział, że Traktat o przestrzeni kosmicznej mówi tylko o państwach i zawłaszczaniu przez państwa, a nie osoby prywatne, to śpieszę z artykułem 6. Państwa udzielają zezwoleń na właśnie takie działania podmiotów prywatnych, czyli wszystkich satelitów, wszystkiego rodzaju wysyłania próbników, lądowników. To wszystko jest objęte regulacjami administracyjnymi, regulacjami wewnętrznopaństwowymi. Więc prawo kosmiczne nie mówi, czy możesz wysłać łazika. Prawo kosmiczne nie mówi, jakie zadania może robić sonda atmosferyczna, czy co może zawierać satelita lub jakie są warunki umieszczenia satelity. To jest już kwestia wyłącznie państwa. I ostatnia rzecz, jaka będzie dla nas najważniejsza, to jest to, że państwa utrzymują jurysdykcję i kontrolę nad swoim personelem i obiektami kosmicznymi. Dodatkowo musimy pamiętać, że w wyniku umieszczenia w przestrzeni kosmicznej jakiegokolwiek obiektu, dokładnie przedmiotu, nie zmienia się jego własność. To znaczy, jeżeli byśmy na przykład wysłali sobie jakąś figurkę, która jest dla nas bardzo ważnym artefaktem religijnym,
własność, to, że ona będzie należała do społeczności, to, że będzie należała do osoby prywatnej, nie zmieni się w wyniku tego, że ona zostanie umieszczona na orbicie lub poleci w te i z powrotem na Marsa. Więc o tym musimy też pamiętać. Też taka ważna sprawa, jest ogólnie zasada swobody wykorzystania przestrzeni kosmicznej i tego, że nie można nikomu zabraniać, przynajmniej deklaratoryjnie, nie można blokować też działań innych państw, a jeżeli państwa nagle zaczną kolidować, muszą wejść ze sobą w konsultacje. Dobrze, to już wiemy. To teraz taka trochę radości. To znaczy, były już sprawy, takie na przykład jak amerykańska sprawa Nemis versus NASA, kiedy to na sonda Near Shoemaker wylądowała na asteroidzie Eros, to dokładnie to przydokowała do asteroidy, ponieważ to nie jest lądowanie, to jest obiekt z mikrograwitacją. Przydokowała do Erosa 433 i pan właśnie przedstawiciel firmy Orbital Development stwierdził, że wystawia NASA rachunek za za parkowanie na jego asteroidzie. Oczywiście przegrał w obydwu instancjach, ponieważ stwierdzono, że nie może deklaratoryjnie stwierdzić, że to jest jego asteroida, nawet jeżeli na niej nie wylądował, po prostu sobie stwierdził, nie, to jest moje. Oczywiście to miało pewne to pokrycie w amerykańskiej teorii prawa własności, natomiast zderzyło się to definitywnie i z obowiązkami Stanów Zjednoczonych w kontekście międzynarodowego prawa kosmicznego oraz też z ich własną wykładnią tegoż prawa. No właśnie, powiedzieliśmy, że państwa rozciągają swoją jurysdykcję i utrzymują jurysdykcję nad obiektami kosmicznymi, a dokładnie wewnątrz. Czyli wszystko, co się dzieje wewnątrz amerykańskiego obiektu kosmicznego, podlega amerykańskiemu prawu. Tak samo powiedzmy, jak to byłby polski obiekt kosmiczny. No ale co jeżeli to jest właśnie obiekt taki pusty w środku? Czy ta przestrzeń między tymi elementami tak naprawdę też podlega temu państwu, czy to jest tylko te fizyczne elementy? Nie mamy co do tego odpowiedzi, jeszcze takiego przypadku nie było, ale podaję to jako jeden taki przykład, że mamy bardzo dużo dziur w prawie kosmicznym. Nawet nie mamy czegoś takiego jak definicja ciała niebieskiego, a i tak będziemy się odwoływać do ciała niebieskiego, którego nie posiadamy definicji. Dobrze. Inną warstwą prawa kosmicznego jest prawo kosmiczne krajowe. W naszym kontekście górnictwa kosmicznego, wydobywania surowców kosmicznych, wykorzystania surowców kosmicznych, wprowadzania ich do obrotu, mamy jedynie kilka takich ustaw. Takie ustawy posiadają Stany Zjednoczone oczywiście. Pierwsze wyszły przed szereg. Był to element lobbingu kilku firm, aczkolwiek oni już od wielu lat starali się stworzyć własne prawo astrogórnicze. Trochę w kontekście kontry do pewnego problemu, jaki powstał w latach 80., to znaczy porozumienia księżycowego, które sami odrzucili i to był ostatni ten wielki traktat prawa kosmicznego, który nigdy nie wszedł do kanonu tak naprawdę. Dzięki Amerykanom, dzięki działaniom między innymi z sektora kosmicznego. Wracając jednak do tego, jak to wygląda. Potem był Luksemburg, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Japonia. Wszystkie z nich posiadają właściwe przepisy dotyczące astrogórnictwa, a dokładniej często to są deklaracje albo wprost powiedziane, jak będzie, na jakich zasadach mogą wydobywać, albo jest to zwyczajne przyzwolenie, że podmiot, powiedzmy amerykański, może wydobywać surowce asteroidalne i surowce kosmiczne pod pewnymi warunkami, natomiast nie ma żadnego mechanizmu udzielenia zgody. Co innego jest już na przykład w przypadku Luksemburgu, co innego jest w przypadku Emiratów Arabskich. Japonia ma całe kompleksowe przepisy. I tutaj trzeba pamiętać krótko. Pozwolenie na działalność w przestrzeni kosmicznej niesie ze sobą tak skutki krajowe, jak i międzynarodowe. Jednak nie należy tego poczytywać jako prawo wyłączne. To, że komuś przyznano prawo do wydobywania surowców w jakimś kraju,
nie neguje takiego samego prawa u podmiotu z innego kraju. To dotyczy tylko podmiotów danego kraju, a dokładniej tego podmiotu oznaczonego w zezwoleniu. Oczywiście też mamy trzecią formę. Jest to, jakby to powiedzieć, nie do końca się w prawie kosmicznym zgadzamy wszyscy co do tego, czy istnieje coś takiego jak kontraktowe prawo kosmiczne. Jednak stoimy przed faktem, że mamy już umowę o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, czyli umowę dotyczącą konkretnego projektu, który fizycznie funkcjonuje między oznaczonymi partnerami. Tak samo mamy porozumienie artemickie. Porozumienie artemickie tak naprawdę to jest niewiążące wszystkich, to jest tylko inter partes i to jest tak naprawdę wstęp do porozumień między samymi stronami tego programu dotyczącymi konkretnych elementów działania tego programu i konkretnych zadań. Wśród nich oczywiście też będą surowce kosmiczne, ich wykorzystanie, pozyskanie, poszukiwanie. Natomiast porozumienie artemickie nie definiuje, jak będzie wyglądało wprowadzanie ich do obrotu. Należy też pamiętać jedną rzecz. Państwa nie działają w przestrzeni kosmicznej na zasadzie deklaratoryjnej. Jeżeli mówimy o działalności w przestrzeni kosmicznej, ona się odbywa wyłącznie za pomocą obiektów kosmicznych. Wszelkiego rodzaju satelita, wszelkiego rodzaju lądownik, maszyna górnicza, placówka, to są obiekty kosmiczne. Oczywiście trzeba pamiętać, każdy obiekt kosmiczny jest mobilny, ponieważ nawet jeżeli go umieścimy w jamie lawowej, on nie będzie traktowany jako nieruchomość. Nie ma nieruchomości w przestrzeni kosmicznej. To musimy sobie raz na zawsze zapamiętać, przynajmniej dopóki nie będzie nowelizacji prawa kosmicznego, która coś takiego wprowadzi. Na obecny stan, taki jaki jest od zimnej wojny, nie ma czegoś takiego jak nieruchomość w przestrzeni kosmicznej. Dlatego też trzeba pamiętać, że te obiekty kosmiczne, mimo że jurysdykcja i kontrola ogranicza się do ich środka, one są pewną projekcją siły kosmicznej danego państwa w przestrzeni kosmicznej i są odnogą tego państwa, za pomocą którego ono funkcjonuje w przestrzeni kosmicznej. Jakich by zadań nie wykonywało, wykonuje ich właśnie z wykorzystaniem obiektu kosmicznego. I obiekty kosmiczne będą właśnie tym, co będzie wydobywać surowce kosmiczne. Będą je przechowywać, transportować. Jednak z kolei na brak regulacji nie wiemy do końca, czy z surowców kosmicznych będzie można tworzyć nowe obiekty kosmiczne, na przykład nowe roboty, naprawiać te roboty, nowe bazy. Tutaj też ważna kwestia, tak jak ja powiedziałem, nie posiadamy czegoś takiego jak nieruchomość w przestrzeni kosmicznej. Tak samo nie posiadamy czegoś takiego jak własność górnicza. I to jest jeden z tych elementów, który stoi na przeszkodzie temu, żeby tworzyć bardzo rozległe projekty astrogórnicze i ekonomiczne inwestycje, ponieważ nie ma czegoś takiego jak wyłączność w tym momencie. To, że i surowiec w miejscu nie należy do nikogo, nie możemy sobie go zastrzec. To było jedno z zadań międzynarodowego prawa kosmicznego, żeby nie można było wytyczać działek, żeby nie można było wytyczać kolonii. Kolonizacja, o której się często mówi, w terminologii legalnej jest zakazana, ale jest zezwolone osadnictwo. Właśnie dlatego, że kolonizacja oznacza wytyczanie też terytorium, a osadnictwo może się zamknąć w habitatach. Ale dobrze, musimy też pamiętać, że tutaj możemy mieć kwestię taką, że czy surowiec oddzielony od tej kopalni, właśnie oddzielony od złoża, jak on będzie też traktowany w prawie. No bo trzeba pamiętać, że tu wchodzą nie tylko regulacje prawa kosmicznego, tutaj wchodzi też obrót materiałem, który może być niebezpieczny, obrót na przykład materiałem, który nie istnieje w regulacjach Unii Europejskiej i nie można go wprowadzać na rynek wspólnotowy. Więc tu będzie dużo też do przemyślenia, do regulowania. I tak jeszcze raz powtórzę,
Nie ma czegoś takiego jak własność górnicza przestrzeni kosmicznej, czyli Skarb Państwa, ani jakikolwiek inny podmiot państwowy nie może sobie rościć prawa do tych surowców, ani udzielenia komuś prawa do użytkowania. Natomiast, no i też nie daje to monopolu nad ciałem kosmicznym. No i też pozwolenie na działalność astrogórniczą, jak powiedziałem wcześniej, to nie jest monopol. To nie jest tak, że daliśmy jednej firmie i żadne inne firmy nie mogą tego robić. To raczej nasza wewnętrzna polityka powinna być taka, żeby firmy nie wchodziły sobie w paradę. Natomiast my nie mamy prawa zakazywać podmiotom innych krajów tego działania. Oczywiście może dojść do kolizji i od tego niestety będzie albo arbitraż, albo dogadywanie się co do jakichkolwiek projektów, test siłowy albo dyplomacja. Też tutaj pamiętajmy, że to, o czym czasami się zapomina, pozwolenie na działalność w przestrzeni kosmicznej nie wiąże się ani z licencją patentową, ani z uprawnieniami dotyczącymi do technologii. To, że my dostajemy uprawnienie do korzystania z pewnych technologii na ciele niebieskim, takim jak Księżyc czy asteroidy, nie znaczy, że to się przekłada jakoś na monopol patentowy. My nie możemy zakazać komuś opatentowania, my nie możemy zakazać nikomu wprowadzania na rynek lub oferowania podobnego urządzenia, które mamy, jeżeli ono nie było opatentowane, a po prostu my dostaliśmy pozwolenie państwowe. Tak zwana wyłączność regulacyjna wynikająca z tego, że my dostaliśmy na konkretne działanie prawo od państwa, nie daje nam monopolu nad innymi aktorami. Powiedzmy sobie krótko, w przypadku amerykańskim może nagle powstać kilka korporacji, które posiadają tę samą technologię, która nie jest opatentowana lub dawno patenty wygasły, ponieważ jest bardzo dużo technologii off the shelf. W tym momencie tu już będziemy mieli kwestię taką, że żadna z nich nie będzie miała monopolu. Po prostu dostaną inne pozwolenia lub odpowiedni organ będzie je wyznaczał do innych terytoriów. Tutaj też kwestia jest taka, że pozwolenie astrogórnicze będzie się tyczyło podmiotu i nie wiadomo do końca, czy może być cesja takiego pozwolenia, bo to zależy od odpowiednich regulacji, na jakich zasadach będzie prowadzona ewentualnie zmiana podmiotu, który wykonuje w przypadku, jeżeli już jest cała infrastruktura postawiona, a firma na przykład zbankrutowała lub została wykupiona przez kogoś innego. No i oczywiście trzeba pamiętać jedną rzecz. To zawsze będzie wywoływało kontrowersje międzynarodowe, natomiast nie wywołuje to skutku prawno-międzynarodowego w kontekście takiego, jakby to było złamanie na przykład Karty Narodów Zjednoczonych. To wywołuje jedynie ten skutek prawa międzynarodowego, że przy rejestracji obiektów kosmicznych i przy udzieleniu zgody wszystkie inne państwa wiedzą, kto wykonuje takie działanie i muszą to uszanować. Ponieważ oczywiście mogą protestować w przypadku, jeżeli to będzie jakieś zagrożenie, natomiast nie ma mechanizmu, żeby podważyć decyzję, jeżeli ona jest legalna, nie zakłóca pracy innych podmiotów, na przykład podmiotów badawczych drganiami lub zbytnym rozsiewaniem radiotelekomunikacyjnym lub promieniowaniem. Natomiast w tym momencie nie ma czegoś takiego, że państwa mogą jedynie przystąpić do konsultacji, ale nie mogą zanegować decyzji albo o rejestracji obiektu kosmicznego, albo o udzieleniu zgody. Ale dobrze, tu też znowu wracam do tego tematu, że surowiec kosmiczny przed wydobyciem nie może stać się przedmiotem własności, ale już po wydobyciu prawdopodobnie może. Przykładem są akurat Stany Zjednoczone, gdzie patrzą na to od tej strony, że jednak będzie można obracać handlowo lub wykorzystywać w produkcji surowiec kosmiczny. Nie tak jak na przykład jest w kwestii górnictwa, że jednak musi przejść ileś obróbek, zanim to zostanie dopuszczone do rynku. No i oczywiście też w dyskusji o astrogórnictwie trzeba pamiętać,
że mówi się często właśnie o surowcu przed i po wydobyciu, ale jako jednym. To znaczy często mówimy, że czy podmioty prywatne mają prawo do surowca. I kiedy podmioty prywatne często mówią o tym, że tak, mam prawo wydobyć wodę, zrobić z niej paliwo, sprzedawać to paliwo komuś, z drugiej strony jest, czy ty masz prawo do tej wody, to znaczy, czy ty masz ekskluzywne prawo do tej wody, ale nie wydobytej, tylko tej, która jeszcze znajduje się w miejscu. I to jest ten problem, którym się często spotykamy w prawie kosmicznym, że my nie rozróżniamy surowca w miejscu od surowca podjętego. No i oczywiście też mamy wytwarzanie z surowcem. Wytwarzanie z surowcem jest to oczywiście pewien element tego, po co w ogóle wydobywać ten surowiec, ponieważ to nie jest tak, że każdy surowiec, który byśmy znaleźli na Księżycu lub na asteroidzie, to co od razu zmienia nam się w monety. On się nam najczęściej będzie potrzeba patrzenia nie na to, jak zarobić, tylko jak przetrwać. Jak przedłużyć działalność misji, jak zabezpieczyć logistycznie misję. Między innymi właśnie dlatego się rozważa wszystkie koncepcje związane z odzyskiwaniem wody. Jednak od strony prawniczej mamy właśnie kwestię taką, że jeżeli patrzymy na to, jaki to jest surowiec i czy może on się zmienić w produkt, czy on może się zmienić w obiekt kosmiczny, tu jest ten problem. Tu jest ten problem, że nie mamy stricte regulacji, a one będą bardzo potrzebne. Między innymi właśnie dlatego, żeby rozpoznać międzynarodowo, że ten habitat, który my zbudowaliśmy z użyciem tytanu, żelaza, niklu, pokrycia regolitowego i jakichkolwiek innych substancji, jakie tam są, to jest nasz obiekt kosmiczny, on podlega naszej jurysdykcji i nikt nie może po prostu wjechać kosmicznym buldożerem lub jakąkolwiek inną maszyną i go sobie rozłożyć na kawałki, ponieważ to będzie już obiekt kosmiczny, a zniszczenie obiektu kosmicznego będzie podlegało jednak pewnym obostrzeniom. Oczywiście co innego jest w przypadku złomu. Jednak traktowanie obiektu stworzonego z surowców kosmicznych jako obiektu kosmicznego, czyli tego przedłużenia tej władztwa suwerenności państwowej w przestrzeni kosmicznej i nie rozciągającego się na cokolwiek, co się znajduje poza tym obiektem kosmicznym, to jest tylko wewnątrz jego ram, pojawiało się już w czymś takim jak Building Blocks for the Development of International Framework on Space Resource Activities. To była akurat praca Haskiej Grupy Roboczej, które nie spotkały się z dużym uznaniem. Nawet były powodem pewnej kontrowersji w ONZ-cie. Natomiast ważną rzeczą, jaką Haska Grupa Robocza zrobiła, to jest to, że dała początek porozumieniu artemickiemu. Żeby to wyjaśnić, stwierdzono, że będzie coś takiego jak Space Made Product, co miało być quasi obiektem kosmicznym, aczkolwiek nie do końca obiektem kosmicznym, ale też miało być rozciągnięcie jurysdykcji i kontroli, żeby państwa mogły przynajmniej jakąś tą kontrolę i zabezpieczyć w pewnym sensie już te wytworzone, znaczy z przetworzonych surowców zrobione właśnie czy to habitaty, czy to jakieś elementy infrastrukturowe, czy to też części zamienne albo no, może nie do końca paliwo, ale infrastrukturę paliwową. Okej. No i oczywiście Amerykanie też zastanawiali się w swojej ustawie z 2019 roku, czy właśnie z surowców kosmicznych też dałoby się stworzyć obiekt kosmiczny. Na nieszczęście ta ustawa nie weszła w życie, natomiast daje pewną podstawę, by uważać, że jednak w prawie kosmicznym gdzieś jest ten konsensus, że no tak, z surowca kosmicznego to nadal będzie jednak tworzenie obiektów kosmicznych. No ale problemy z właśnie takim stanem rzeczy, jaki mamy, to jest po pierwsze problem z uzyskaniem finansowania na działalność górniczą i R&D. Jeżeli nie ma obszarowego prawa ani ekskluzywności, nie ma aż takiego rozwoju, ponieważ jak dobrze zauważyliście, każdy obiekt kosmiczny to tak naprawdę jest kamper. Jeżeli on prowadził działalność górniczą w pewnym miejscu, a potem się przeniósł,
Teren pogórniczy nie należy do nikogo, każdy może tam wejść i tak samo wydobywać. Jeżeli ten obiekt kosmiczny przestał działać, można się spytać, czy inny podmiot może go po prostu przesunąć jakoś, ale w tym samym miejscu może tak samo robić. A to nie jest zbyt dobre dla biznesu. Co też widzimy na przykład po amerykańskich ustawach górniczych, czy ustawie tej właśnie o zagospodarowaniu przestrzeni, tego Homestead Act, któremu właśnie między innymi miało zapobiec traktat o przestrzeni kosmicznej. Tu też mamy brak, jeżeli mamy problemy z ogólnoprzyjętymi regułami standardowymi do prowadzenia takich działań. Nie mamy jeszcze żadnych standardów dotyczących nawet nie ekologiczności, bezpieczeństwa takich działań. Tu mogę nawet powiedzieć, że jest z tymi standardami pewien mit związany. To znaczy czasami się mówi, że w porozumieniu artemickim jest coś takiego jak, w porozumieniu artemickim są tak zwane safety zone, czyli strefy bezpieczeństwa. Strefy bezpieczeństwa, musicie pamiętać, że one nie są stworzone dlatego, że oddzielamy obszar górniczy, ponieważ tam są surowce. Strefy bezpieczeństwa pojawiały się sporo wcześniej właśnie u Haskiej Grupy Roboczej i one nie dotyczyły samej pracy górniczej. One dotyczyły zupełnie czego innego, a dokładnie czegoś szerszego niż samego górnictwa. One dotyczyły transportu. Transportu rakietowego z wykorzystaniem lądowania na napędzie, który bardzo mocno wzbija pyły księżycowe. Więc chodziło bardziej o albo bezpieczeństwo lądowisk, albo też bezpieczeństwo tych, którzy by się znajdowali w pobliżu takiego lądowiska, a nie do końca samego górnictwa kosmicznego. Tutaj też mamy oczywiście niepewną mamy akceptację tych obiektów kosmicznych wytworzonych z surowców kosmicznych i produktów. To znaczy, jak powiedziałem, własność się nie zmienia. To znaczy, jeżeli byśmy zrobili sobie proste produkty z wykorzystaniem na przykład tytanu księżycowego, my moglibyśmy nadal być ich właścicielami, ale co się stanie, jeśli je umieścimy poza obiektem kosmicznym? Teoretycznie, według międzynarodowego prawa kosmicznego i zgodnie z na przykład regułami prawa cywilnego, my nadal jesteśmy ich właścicielami. Ale, co jeżeli my nie zrobiliśmy właśnie takiego prostego produktu, tylko zrobiliśmy coś, co jest większe? Czy tam dalej rozciąga się prawo danego kraju? Jeżeli to nie jest obiekt kosmiczny, ani nie jest to przestrzeń kosmiczna, to co to jest? Jest to coś zbudowanego z surowców kosmicznych, czego prawo nie ogarnia, co nie jest w ogóle nigdzie klasyfikowane. Można powiedzieć, że tam żadne prawo nie obowiązuje. Oczywiście w skafandrze nadal nas obowiązuje prawo. Skafandry są często obiektami kosmicznymi, żeby tak podkreślić. Natomiast w zasadzie, jeżeli nie mamy tej regulacji, problemów jest kilka, między innymi jurysdykcji, kontroli, ochrony patentowej, regulacji eksportu, importu, ale ogólnie też samego porządku międzynarodowego, ponieważ jeżeli nagle się natworzy obiektów, które nie są nigdzie rejestrowane, to mamy podobne problemy jak obecnie ze śmieciami kosmicznymi, tylko że to są zupełnie inne obiekty niż satelity. No i też mamy kwestię braku bezpieczeństwa dotyczącego obszaru górniczego. Jak Państwu powiedziałem, każdy może nam wejść, chyba że postawimy strefę bezpieczeństwa. Ale strefy bezpieczeństwa są do dzisiaj mocno dyskutowane i też podważana jest możliwość ich tworzenia. Dobrze. Zbliżając się już do końca, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli mamy obrót surowcem, to mamy dwa rodzaje tego obrotu. Po pierwsze mamy w przestrzeni kosmicznej i na Ziemi. Tylko pytanie jest takie, czy w obiekcie kosmicznym to jest tak samo jak na Ziemi? I teoretycznie, na przykład w prawie patentowym mamy podejście, że tak, wszystko, co się dzieje na obiekcie kosmicznym, to jest tak, jakby się działo na terytorium państwa rejestracji obiektu kosmicznego. Czyli to się liczy terytorialnie jako to państwo. Ale niekoniecznie. Właśnie niekoniecznie, ponieważ często spotykamy się z osobnymi regulacjami
dotyczącymi obiektów kosmicznych właśnie ze względu na ich kształt, na ich charakter, na ich ruchomość. I też tutaj kolejna sprawa. No i to, że można je względnie łatwo przerejestrować. Oczywiście też mamy brak odpowiednich przepisów określających status takiego podjętego surowca, wprowadzonego do obrotu, sprzedawanego komuś, kto potem z tego robi gotowy jakiś produkt. Czy to też mówimy o właśnie tych produktach wytworzonych z użyciem surowców kosmicznych lub też samych obiektów wytworzonych w przestrzeni kosmicznej z surowców kosmicznych. Mamy właśnie ten problem, określają ta różnica w tym, że nie wszyscy będą traktować to jako produkt ten lub jako obiekt kosmiczny, wprowadza pewien problem związany z tym, że nie ze wszystkimi krajami będzie można, albo ze wszystkimi podmiotami będzie można tym handlować. To jest oczywiście problem do rozwiązania na poziomie porozumień międzynarodowych, ale też i polityki i dyplomacji. Też mamy kwestię, że przestrzeganie odpowiednich standardów produkcji i bezpieczeństwa, ponieważ jeżeli mówię o produkcji kosmicznej, to bardzo to upraszczam, ponieważ jeżeli spojrzymy, jaką mamy technologię obecnie wytwarzania mikrograwitacyjnego, a jakie są wymogi standardów produkcji urządzeń kosmicznych, to widzimy, że to jest sporo jeszcze do zrobienia, żeby jakiekolwiek wytwarzanie spełniało standardy takie, jakie są w wymogach sektora kosmicznego. No i też oczywiście kwestia uściślenia eksportu, importu, ponieważ po prostu będziemy mieli do czynienia z tym, że tymi produktami będziemy handlować, będziemy sprowadzać, będziemy różne wytwory z ich wykorzystaniem wprowadzać do obrotu. I to też jest kwestia związana z tym, że wymaga to wszystko regulacji. Oczywiście trzeba pamiętać jedną rzecz. Regulacja musi znajdować się w pewnej ekosferze. Jeżeli już bierzemy nawet ten archaiczny temat ekosfery, to znaczy nie może być za luźna, nie może być zbyt restrykcyjna, ponieważ za dużo regulacji wprowadzi to, że praktycznie nie będzie nikt nie będzie miał aż takiego interesu, żeby w ogóle inwestować w to czas, pieniądze i pracę badawczą, rozwojową, żeby w ogóle stworzyć cokolwiek związanego z tym, z astrogórnictwem czy astroprodukcją. Na Ziemi tak naprawdę mamy do czynienia głównie z dwiema rzeczami. To jest po pierwsze regulacja dopuszczenia do obrotu jakichkolwiek produktów, ponieważ musimy pamiętać, że jeżeli byśmy sprowadzili czysty regolit księżycowy, to jest w zasadzie nie jest zuniformowany puder, aczkolwiek to jest w dużej mierze pył, i sprzedawali go na ulicy, byśmy mogli bardzo szybko zobaczyć, jak ludzie dostają tak zwanych płuc astronautów, czyli są pokaleczeni regolitem. Dochodzi tutaj też oczywiście zupełnie inne, takie jak perfluorany z Marsa, cokolwiek, co będziemy sprowadzać z przestrzeni kosmicznej z wykorzystaniem surowców kosmicznych, musi być przebadane na to, jak w ogóle będzie to funkcjonowało w naszym obrocie ziemskim, czy to jest bezpieczne dla konsumenta, ponieważ to, że coś jest bezpieczne do wykorzystania w przestrzeni kosmicznej, to nie znaczy, że, a szczególnie poza rękami ludźmi, poza wnętrzem habitatu, nie znaczy, że to będzie bezpieczne na Ziemi. Szczególnie jeżeli bierzemy pod uwagę, że właściwości substancji zmieniają się w wyniku tego, że na przykład funkcjonuje grawitacja. Dużo mieliśmy eksperymentów mikrograwitacyjnych, które były, szczególnie białkowych, które były bardzo niestabilne i bardzo szybko z wahadłowca musiały ruszyć do laboratorium, żeby je przebadać, zanim kryształki się na przykład rozpuściły. To mieliśmy między innymi w przypadku katastrofy Kolumbii. No i dobrze, konkluzja. Po pierwsze, pozyskiwanie surowca kosmicznego jest legalne, jednak brakuje dopracowania reguł. To znaczy jest legalne na podstawie artykułu 6, pod warunkiem, że nie tworzy nowych terytoriów, nie tworzy roszczeń suwerenności. Natomiast jeżeli o to chodzi, nie ma dopracowanych reguł, co jeżeli ktoś już tam się znajduje, ponieważ można
położyć blankiet małych obiektów kosmicznych, tam gdzie ktoś ma zamiar wydobywać czy to minerały ziem rzadkich, czy jakiekolwiek inne substancje i twierdzić, no nie, my tam prowadzimy, nie wiem, jakąś aktywność kulturową, która jest zgodna z prawem międzynarodowym. I co nam z tym zrobicie? I niestety też tak można prowadzić sabotaż albo bierny opór. Z drugiej strony też mamy kwestię wykorzystania surowca kosmicznego jako paliwa czy budulca. Tutaj, jak to powiedziałem, że to jest możliwe, to jest legalne, natomiast status sam tych obiektów nie jest do końca jasny, a przynajmniej będzie w dużej mierze statusem wyłącznie wewnątrz prawa krajowego lub prawa kontraktowego, ponieważ prawo międzynarodowe nie do końca nadąża z tą kwestią, ponieważ prawo międzynarodowe to też jest pewna ekspresja polityki międzynarodowej i ducha relacji międzynarodowych. I oczywiście, że to najważniejsze, że o obrocie surowcem mówimy w różnych kontekstach w zależności od rodzaju surowca. Mówimy o tym, które się znajduje w ciele niebieskim, o tym, które został dopiero co wydobyty i trzymany jest w ładowni oraz mówimy właśnie też o tym, który jest przetworzony i staje się właśnie częścią jakiegoś systemu, jakiegoś produktu lub jest wykorzystywany do jakiejś usługi. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję. Nie wiem jak Państwo, ale ja odnoszę takie wrażenie, że jeszcze godzinę temu przekonany do tego, że największym naszym problemem z eksploracją kosmosu jest pokonanie ziemskiej grawitacji, wyniesienie odpowiednich obiektów odpowiednio wysoko, blednie jednak przy zawiłościach formalizmu prawniczego. Jesteśmy już krótko z czasem, ale jeżeli ktokolwiek z Państwa chciałby zadać chociaż jedno pytanie, myślę, że damy radę. Jest jedno pytanie, bardzo prosimy. Ja bym chciał zapytać, jakie według Pana prawodawcy, może popatrzmy z polskiej perspektywy, czy to w Polsce, czy to ewentualnie na poziomie Unii Europejskiej, jakie legislacje wydają się takie najbardziej pilne, czy też może inaczej, jakie byłyby najbardziej potrzebne, żeby ewentualnie stworzyć lepsze warunki do rozwoju naszego sektora kosmicznego po prostu, szeroko rozumianego? No, po pierwsze z naszym polskim ustawodawcą to jest potrzebne po pierwsze ustawa o rejestrze obiektów kosmicznych i o działalności przestrzeni kosmicznej, natomiast ona musi mieć pewne specyficzne ramy. Ona musi być dostosowana między innymi do środowiska takiego, jakie jest obecnie, to znaczy, że sam obiekt kosmiczny może być podstawą cyfrowej platformy, może być tak zwanego Space Object as Service, tak jak się mówi, na przykład z informatyki się wyciąga to, że platformy są wykorzystywane, znaczy, że albo obiekt jest elementem działalności tak naprawdę szerszej usługi. Tak samo też kwestia związana z własnością intelektualną, z własnością przemysłową musiałaby być uregulowana w Polsce, ponieważ nawet Włosi i Niemcy mają uregulowanie właśnie technologii. No, kwestia jest taka, chcemy robić eksperymenty w mikrograwitacji, chcemy tworzyć systemy, które chcemy sprzedawać, no to możemy udawać, że tak naprawdę będziemy to wykorzystywać tajemnicę przedsiębiorstwa, ale dobrze wiemy, że satelity da się jednak prześwietlać. Da się sprawdzać po różnych parametrach i jakie są, jakby to powiedzieć, wnętrzności tego satelity czy innego, obiektu satelitarnego, ponieważ satelita to nawet stacja kosmiczna de facto jest satelitą, jeżeli już od tej strony bierzemy. W każdym razie to od tej strony bym patrzył, i kwestia odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekt kosmiczny, odpowiedzialności i też karalności na przykład hakerstwa kosmicznego, czyli przejmowania wrogiego lub bezprawnego satelity w celach przestępczych, w celach rozbojowych, w celach zwiększenia zanieczyszczenia przestrzeni kosmicznej. To tak przynajmniej w tej polskiej dziedzinie. W europejskiej przydałaby się bardzo dobra polityka i jeżeli już o to chodzi, wolałbym, żeby kto inny robił regulacje
na poziomie europejskim niż Unia Europejska. Niestety, odkąd mamy EUSP, wiemy, że to Unia Europejska będzie tworzyła także swoje regulacje, więc od strony europejskiej to tak naprawdę przydałaby się dobra harmonizacja tych wszystkich przepisów i dostosowanie do wszystkich działań związanych na przykład z usuwaniem złomu kosmicznego, ponieważ kwestia usuwania złomu kosmicznego, czy to w prawach krajowych, międzynarodowych i tak dalej, to jest problem związany z tym, że część krajów tworzy własne regulacje lub adaptuje normy międzynarodowe, czy to Międzynarodowego Ciała do Spraw Złomu Kosmicznego, czy to też czy to też sugestie UNOSy w tym momencie. Natomiast nie ma międzynarodowego na przykład prawa zbierania czy deorbitacji tych obiektów w przypadku, kiedy na przykład kraje nie chcą lub nie mogą same tego robić, a to wynika z bardzo prostej rzeczy – polityki. I to jest głównie dlatego, że jeżeli by się wytworzyła taka, no powiedzmy to powiedzieć, taka, nie chcę mówić kasta, nie chcę mówić, że to będzie jakaś gildia, ale to byłoby po prostu pewien podsektor, tak jak jest sektor downstreamowy, tak jak jest sektor obserwacyjny, tak by się wytworzyła taka grupa, powiedzmy, no nie mówię poławiaczy, jak w filmie Space Sweepers, czy właśnie innych klasykach gatunku fantastyki. Natomiast od właśnie tej strony zdejmowania obiektów kosmicznych, czy rozmontowania ich na części, które można potem wykorzystać jako części zamienne. Na przykład człony rakiet, jeżeli by się dało je oczywiście przerobić na cokolwiek innego. Kiedyś był nawet pomysł, żeby te zbiorniki wahadłowca przerabiać na habitaty lub jakiekolwiek inne placówki badawcze. To był nawet, nie wiem, czy czyta pan fantastykę? No to Davida Brina pomysł, tylko że to on najpierw napisał do tego artykuł naukowy, potem opublikował opowiadanie Tank Farm. W każdym razie kwestia jest taka, że my nie mamy dobrych regulacji, a niestety tego złomu kosmicznego robi się coraz więcej. Jednak jeżeli mamy zdolność deorbitacji takiego obiektu, to po pierwsze mamy zdolności pirackie. Też nie mówię, że to się równa. Ja mówię, że możemy to wykorzystać. Czy to do piractwa kosmicznego, przejmowania kontroli, możemy wyciągać dane wrażliwe, możemy wyciągać tajemnice przedsiębiorstwa, możemy też unieszkodliwiać ważne nie tylko strategicznie, ale gospodarczo systemy satelitarne, szczególnie obiekty, które znajdują się w przestrzeni kosmicznej. Właśnie jeżeli w tym momencie właśnie jest ten problem, że większy jest lęk przed wykorzystaniem tych technologii niż taka jakby inicjatywa, żeby cokolwiek z tym złomem zrobić. Bardziej podchodzi się do kwestii, że każde państwo odpowiada za swój złom. I oczywiście wiemy, jak to wygląda. To znaczy, nie każde państwo chce odpowiadać za swój złom i nie wszyscy mają na to dobry pomysł. Jest kilka projektów, były sprawdzone między innymi kwestie jak Northrop Grumman, teraz oni się jakoś inaczej nazywają. W każdym razie mieli ten cały Mission Extension Vehicle, 2 egzemplarze go sprawdzili na satelitach Iridium, czyli doczepiany silniczek, który jest właśnie takim trochę space tagiem, takim holownikiem kosmicznym, trochę takim właśnie rozszerzeniem, znaczy takim przedłużeniem w misji. Okej. Tylko że to są amerykańskie 2 podmioty w zasadzie, właściciele i tu nie ma problemu międzynarodowego. To jest po prostu kwestia kontraktu i dogadania się z odpowiednimi agencjami, czy możemy, czy dajecie zgodę na takie działanie, czy spełniamy wszystkie standardy, natomiast nie ma na poziomie międzynarodowym takim albo nawet międzykrajowym. I Unia Europejska tego by potrzebowała, ponieważ samo to, że my odpowiadamy za nasze własne śmieci, to nie jest, powiedzmy, wystarczające w przypadku, kiedy na przykład my tracimy kontrolę nad tym satelitą, ponieważ ten satelita po prostu już nie ma paliwa do silników korekcyjnych.
I to jest największy problem tych satelitów obecnie. I wiadomo, że musi zostawić sobie, jest jakiś end of mission cycle, tylko że no, od tej strony. A jeżeli chodzi o same surowce kosmiczne, już taka kwestia produkcji surowców kosmicznych, to Unia Europejska powinna stworzyć takie przepisy, tylko że zanim je stworzą, to będziemy mieli naprawdę bardzo długi czas, ponieważ w samej Unii Europejskiej są kraje, które nie są częścią na przykład Artemis Accords, a są częścią porozumienia księżycowego, takie na przykład jak Belgia, jak Austria czy Holandia. Holandia może jest, miło patrzy na surowce kosmiczne, ale Austria i Belgia już jest bardziej krytyczna wobec tych projektów, czemu dawała często pokaz właśnie na forum tego Podkomitetu Prawnego do Spraw Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej ONZ. Bardzo dziękuję. Myślę, że odpowiedź wyczerpująca. Podziękujmy raz jeszcze panu Kamilowi Muzyce. Szanowni Państwo, myślę, że widzimy wszyscy, że potrzebny jest dostęp do świeżego umysłu, do kolejnych osób, które będą zajmować się problemami górnictwa kosmicznego nie tylko w kwestiach technologicznych i prawnych, o jakich dzisiaj słyszeliśmy, że jest jeszcze wiele tutaj do zrobienia, ale też zapewne w wielu innych, o których nawet nie powiedzieliśmy. Wszystkich zainteresowanych studiami w tym kierunku, jak górnictwo kosmiczne chociażby u nas na uczelni, zapraszam na strony Centrum Rekrutacji AGH, no i do kontaktu telefonicznego z tamtejszymi pracownikami. Ze swej strony bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu obecnym tutaj na żywo za udział, wszystkim oglądającym nas na YouTubie. Jeżeli tylko się podobało, bardzo proszę, polubujcie, poszerujcie, rozpropagujcie. A zapraszam Państwa na kolejne wydarzenie z cyklu AGH Nauka Spotkania już 15 lutego, a tematyką będą zanieczyszczenia w wielkich miastach, czy to powietrza, czy to wody. Zapraszam Państwa. Dziękuję.